Trochę niezauważona przez media, przemknęła bardzo ważna informacja GUS-u mówiąca o tym, jak wyglądają postępy na budowach w Polsce w 2023 roku, a to jest ważne, ponieważ kształtuje przyszłość tak naprawdę cen mieszkań 2024, może 2025. W tej audycji opowiem o tej informacji, ale także o tym, jaki jest indeks kosztów budowy mieszkań, domu, czy będzie nas stać na więcej i w ogóle, czy nas stać na więcej. To dość istotne informacje i dość, myślę, też ciekawe i zobaczysz różne dane, różne wykresy właśnie podawane przez GUS, ale także opracowane przez nas na temat tego, jak wygląda sytuacja na budowach. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, co się dzieje, zmiany prawa, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo tu zawsze znajdziesz właśnie te najciekawsze, najświeższe informacje o tym, co dzieje się na rynku. Zapraszam również do wspierania kanału. Wspierający dostają więcej. No i sugerujcie nam również tematy nowych audycji i przypominam tradycyjnie, że na stronie symen24.pl nasze audycje znajdziesz w takiej formie, gdzie jest te wszystkie wykresy, zobaczysz tak, że one nie będą znikały, będziesz je mógł powiększać, a także będziecie mogli skorzystać z kursów, które są na naszej stronie. I od razu pokażę Wam też taki pierwszy wykres, który daje dużo do myślenia. Jest to specjalnie przygotowany przez nas indeks cen budowy domów jednorodzinnych. Ten wykres indeksu cen budowy, czy też kosztów budowy domu oparliśmy na wyliczeniach, kosztorysach przygotowanych przez serwis kb.pl. Dlaczego to zrobiliśmy na ich wyliczeniach, a nie na naszych własnych? Otóż dlatego, że gdybym to zrobił na naszych własnych wyliczeniach, to byście zaraz powiedzieli, że to jest nieprawda, to jest zły wykres, ja robię to tendencyjnie, pokazuję jakieś budynki, które my budujemy, czy tam ktoś inny buduje ze znajomych, to jest dla Warszawy albo dla innego rejonu, a to zupełnie u Was inaczej wygląda. Ja wiem, że u Was inaczej wygląda, bo tak naprawdę jeżeli rozmawiamy o jakimś budynku, no to rozmawiamy o jego wyobrażeniu, ale oparcie się właśnie na tych danych i na tych cenach prezentowanych co roku przez serwis kb.pl pozwala nam uwolnić się od tego, że my jesteśmy osobami stronniczymi. Trudno nas o to oskarżyć. Oni wyliczają co roku jakieś w miarę podobne budynki, podobne projekty i też tak to robią, powiedziałbym, na średnich dla całego kraju. Dlatego na nich właśnie się opieramy. W latach 2018-2024, jak to się zmienia, ta linia przerywana na końcu, czyli między 2023 a 2024, to raczej wskazuje, że powiedziałbym, jeszcze nie wiemy, jak to będzie finalnie w grudniu 2024, nic dziwnego, mamy dopiero marzec, ale też warto zauważyć, że w tym indeksie ceny budowy domów na przeciągu tych kilku lat wzrosły o 180% i trochę ponad 160% do roku 2023. I co jest ciekawe, ten wzrost ceny budowy domów mniej więcej odpowiada wzrostowi średniego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce podawanego przez GUS czy też przez ZUS, bo to jedni powtarzają za drugimi. Macie tutaj też pokazane takie wzrosty cen budowy domów mniejszych, bardzo małych, o małej powierzchni, takich trochę większych domów jednorodzinnych. No i widać, że one w zasadzie te domy drożeją mniej więcej tak samo, czyli te prawie wszystkie roboty budowlane drożeją tak samo. Oczywiście w tym indeksie nie ma ujętych cen
działek, no bo działki są bardzo różne. Nawet ostatnio zostałem proszony o jakiś wywiad dla Rzeczpospolitej i zapytano mnie, ile kosztuje działka budowlana pod mały dom. I to jest trudno odpowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że na przykład porównując Warszawę i okolice, to gdzieś na obrzeżach Warszawy te działki budowlane kosztują nawet ponad 1 000 000 złotych, a 20 kilometrów, 25 od Warszawy to będzie już 5 razy niższa cena. Ponadto, co to znaczy działka budowlana pod mały dom? Nie ma takiego pojęcia. Wielkość działek budowlanych jest, ta minimalna wielkość działek budowlanych bardzo często jest wyznaczana przez postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli go nie ma, no to ta intensywność zabudowy też wynika z tego, co porównujemy i co urząd porównuje w trakcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. I w praktyce jest tak, ja oczywiście nie mówię o tym, że ktoś chce zbudować pałac na miarę Króla Sobieskiego, ale jeżeli ktoś chce zbudować normalny dom jednorodzinny, to znakomita większość działek, znakomita większość to nie znaczy wszystkie, są odpowiednie do zbudowania domu jednorodzinnego, takiej normalnej wielkości, która zadawala zwykłą naszą rodzinę. Nie uwzględniliśmy tych działek, bo one nie mają znaczenia, ale ceny budowy domów tak naprawdę dziś też między województwami, między regionami są bardzo wyrównane. Ceny materiałów są prawie takie same, ceny robocizny w zasadzie też i dopóki nie nastąpi powrót na przykład do tego, co działo się w latach 90., że tylko niektóre rejony Polski mogły sobie pozwolić na budowę domów, a w innych rejonach nie było pracy, to nie będzie też takiego przewożenia ekip budowlanych z jednego miejsca kraju w drugim. No poza tym też upadł już chyba mit tego, że górale są jedynymi osobami, które znają się na ciesiółce. Krótko mówiąc, jak widzimy, ceny budowy domów jednorodzinnych w indeksie podążają i są mniej więcej podobne do naszych średnich zarobków. No problem jest też taki, że jak ktoś zarabia tą średnią polską krajową, niską polską średnią krajową, to tak naprawdę niekoniecznie może być go stać na budowę domu lub na kupno mieszkania. I tutaj Wam chciałem pokazać wykres, o którym już mówiłem w jakiejś poprzedniej naszej audycji, ale on jest też ciekawy, dlatego że na tym wykresie widzicie indeksy cen, znowu indeksy oczywiście, nie porównanie cen w euro i w złotówkach między Polską a Niemcami, ale widzicie zachowanie rynku i widać wyraźnie, że w pewnym momencie ceny w Niemczech załamały się, zaczęły spadać, a w Polsce nadal rosły i to dość mocno rosły. Wykres jest z Eurostatu do trzeciego kwartału 2023 i gdyby to był czwarty kwartał ujęty, no to byśmy widzieli jeszcze większy rozziew tych cen. To są ceny transakcyjne. Skąd taka sytuacja? No, ona się nazywa programy pomocowe w Polsce, które zaistniały, czyli na przykład bezpieczny kredyt 2% i to jest ten powód tego rozjazdu. W Niemczech, gdzie takiego programu nie było tego typu programu, no to po prostu doszło do sytuacji, w której nagle z powodu wysokich stóp procentowych, a powiedzmy stopy procentowe u nich są i tak niższe niż w Polsce, ale postrzegane są przez Niemców jako wysokie, stanął popyt na mieszkania, no i nagle deweloperzy stwierdzili, że im się nie opłaca budować. Tymczasem w Polsce, no można powiedzieć, że te budowy całkiem nieźle szły i z danych wynika, że najwięcej nowych mieszkań w 2023 roku powstało w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim, a takie województwo jak na przykład podkarpackie czy warmińsko-mazurskie to raczej do województw przodujących nie można zaliczyć. W 2023 roku rozpoczęto też budowę
189 tysięcy mieszkań i trochę ponad nawet 199 tysięcy i tak naprawdę jest to spadek o 5,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Wydano także mniej pozwoleń i jeżeli się spojrzymy w ogóle na taki wykres postępów w budownictwie, to widzicie wyraźnie, że te lata poprzednie były zdecydowanie wyżej niż rok 2023, jego końcówka, niż czasy nawet obecne. No, chociaż oczywiście też widać ten taki dołek dołków, można powiedzieć, kryzysowy, który następował pod koniec 2022 roku. No wtedy były wyższe stopy procentowe i znowu jeszcze w zasadzie rynek układał się do spoczynku, rynek budów, zamówień, pozwoleń na budowę, rozpoczynanych nowych budów. Ta kreska zaznaczona kropkami jest najważniejszą kreską, bo ona pokazuje to, co rozpoczęto budowy de facto. Ta liczba zazwyczaj jest zawsze w zasadzie jest niższa niż liczba pozwoleń. Nie każde pozwolenie jest wykorzystane. Rozpoczęto te budowy i był wtedy dołek. I nagle nastąpiło takie ożywienie, ale też jeżeli dobrze się przyjrzycie, to zauważycie, że mimo tego programu Bezpieczny Kredyt 2%, to ożywienie nie było tak ogromne, czy też skala budownictwa nie była tak ogromna, jak na przykład w 2021 roku. W ogóle dane te nasze o budownictwie i to, co pokazał GUS, też świadczy o tym, że mieszkania budujemy dość długo. Ponad 4 lata budujemy budynki jednorodzinne i też wydłużył się lekko, o miesiąc można powiedzieć, ale 25 miesięcy wynosi okres budowy przeciętny budynków wielorodzinnych, budowy, czyli od wejścia na budowę do momentu oddania budynków do użytkowania. Ale musicie pamiętać też, że deweloperzy borykają się z ogromną biurokracją i tak naprawdę to można powiedzieć, że ten okres budowy, na przykład przez dewelopera, papierologia zajmuje mu mniej więcej tyle samo, co budowa budynku, a czasem i dłużej. Co to wszystko może oznaczać dla przyszłości rynku mieszkań? No, powiedziałbym, że oczywiście na tym rynku może zaistnieć wiele różnych sytuacji, bo mogą zaistnieć sytuacje takie jak na przykład zmiana sytuacji na wojnie na Ukrainie, napływ lub odpływ Ukraińców, zmiany w demografii, które następują powoli, migracje między miastami, ale generalnie rzecz biorąc, to co widzimy wskazuje na to, że w zasadzie w 2023 roku było niewielkie odbicie w ilości rozpoczynanych budów w porównaniu do 2022. To jest dobry sygnał, bo może tych budów będzie trochę więcej i to oznacza też, że konkurencja o nabywców może być trochę większa, ale też z drugiej strony mamy sytuację taką, że to odbicie nie było jakieś ogromne, takie raczej bym powiedział kosmetyczne, że nadal, jeżeli ktoś potrzebuje zaciągnąć kredyt, żeby kupić mieszkanie, no to dostanie ten kredyt na stosunkowo wysokich stopach procentowych w porównaniu z tym, co było ileś lat temu. I też ten ktoś może teoretycznie liczyć, że pojawi się w Polsce program tego bezpiecznego kredytu 0%, czy też program Mieszkanie na Start tak zwany, ale musimy pamiętać też, że ten program zupełnie jest skierowany do zupełnie innych osób niż był skierowany bezpieczny kredyt 2%.
teraz ten program po prostu wspiera, czy też przy założeniach tych pierwszych ma zamiar wspierać osoby, które już mają mieszkania, mają trójkę dzieci, mogą to one właśnie dostać ten kredyt 0%. Single, pary są eliminowane z tego programu. Linki na dole do audycji, w których pokazaliśmy skutki tego programu, gdyby on wszedł tak, jak ma wejść. No ale trzeba też pamiętać, że ministerstwo postanowiło, czy też ostatnio ogłosiło, że ten program będzie kierowany do osób na takim skraju zdolności kredytowej. Cokolwiek to znaczy, no to znaczy prawdopodobnie, że jednak ten program nie będzie programem dla wszystkich i nie będzie tak powszechny, jak to był program bezpiecznego kredytu 2%. Niemniej oceniać, czy to jest dobre, czy złe, bo zawsze na ten rynek patrzą się dwie strony. Te osoby, które chcą kupić mieszkanie, chcą kupić dla siebie, których nie było stać na ten normalny kredyt i one na pewno skorzystały i być może są nawet zadowolone z bezpiecznego kredytu 2%. Wprawdzie kupili mieszkania droższe, ale zawsze mogli coś kupić. Lepiej jest coś mieć niż nie mieć. Tak to przynajmniej teoretycznie wygląda. Inni twierdzą, że te mieszkania im zaczynają uciekać, no bo są też osoby, które nie były objęte bezpiecznym kredytem 2%, a na przykład na tej drodze swojej życiowej nagle powiększyła im się rodzina, chciały kupić kolejne mieszkanie, no i one już musiały korzystać z tych wszystkich rynkowych kredytów, które są droższe. Czy warto teraz kupić mieszkanie pod wynajem? I zrobimy niedługo zapewne audycję, która będzie bardzo dokładnie odnosiła się do tego problemu. I powiem Wam tak, no nie jest to proste. Na dzień dzisiejszy w każdym razie widzimy, że ta opłacalność, taki zwrot z inwestycji jest niewielki. I widzimy też, że konkurencja na tym rynku jest duża, bo przybywa tych ludzi, którzy chcą zarabiać na wynajmie. No i też widzimy, że wchodzi powoli pomysł tego najmu instytucjonalnego. Pomysł to właściwie fundusze wchodzą, które budują pod ten najem. Nie mają one przychylności rządu, przychylności ustawodawców. Oskarżane są o to, że psują rynek. Nie będę w tej chwili się zajmował tym, czy to jest prawda, czy nie, bo zawsze każdy kij ma dwa końce i jak powiedziałem, zrobimy na ten temat oddzielną audycję. Dlatego też zapraszam, żebyście subskrybowali ten kanał, ale te fundusze tak naprawdę nie mają w tej chwili jakiegoś ogromnego znaczenia w całej Polsce. One gdzieś tam wchodzą, głównie w te największe miasta, w te takie najbardziej atrakcyjne pod względem takiego średniego, można powiedzieć, cenowo poziomu wynajmu dla w miarę zwykłych ludzi i tam faktycznie one mogą taką konkurencję stanowić. No mamy też program budowy mieszkań komunalnych. No jest to na razie program mieszkań, nie widzimy, więc na razie słyszymy, że będzie program, który wpłynie na rynek. Krótko mówiąc, zapraszam Was, subskrybujcie ten kanał, zachęcam do wspierania, wspierający zawsze dostają coś więcej. Zapraszam na stronę cement24.pl, gdzie znajdziecie kursy o obrocie nieruchomościami, nie tylko dla pośredników, także dla tych, którzy chcą po prostu inwestować, którzy chcą wiedzieć, jak poruszać się w rynku nieruchomości. I też proszę Was o podawanie nam sugestii nowych tematów, zarówno co do trendów, sytuacji na rynku nieruchomości, jak też ich do tematów o prawie w obrocie nieruchomościami, bo sądzę, że to prawo jest ciekawe i naprawdę możecie mieć dużo pytań. Chętnie zrobimy dla Was audycję, ale też no cóż, czekamy na Wasze sugestie. Cześć, trzymajcie się.